Z uwagi na górniczą przeszłość Wałbrzycha, budowanie czegokolwiek w tym mieście wymaga nieco więcej wysiłku. I jest to głównie podyktowane tym faktem, że pod naszymi nogami rozpościera się prawdziwy labirynt kopalnianych chodników, z którymi trzeba sobie po prostu poradzić. I zanim powstała galeria, jaką dzisiaj znamy, inwestor musiał zmierzyć się z szeregiem komplikacji, a do takich należały chociażby pozostałości kopalni Maria, na terenie której galeria zaczęła być budowana. Jak już Wam wielokrotnie wspominałem na moich filmach, węgiel w Wałbrzychu miejscami zalega naprawdę bardzo płytko, co przełożyło się na powstawanie chodników usytuowanych bardzo blisko powierzchni ziemi. I taka sytuacja miała miejsce na terenie placu budowy galerii, bowiem podczas kopania fundamentów koparka kilkukrotnie natrafiała łyżką na stare wyrobiska, które oczywiście trzeba było likwidować. Ponadto pojawił się problem z wypływającą wodą. Czyżby niedopatrzenie inwestora? Otóż nie. Okazało się, że tych płytko zalegających chodników nie ma w ogóle zaznaczonych na mapach, ale z uwagi na zagrożenie natury górniczej plac budowy musiał zostać podzielony na 3 strefy. Taką, gdzie można budować, tę, gdzie można budować, ale z pewnymi ograniczeniami, oraz taką, gdzie jest całkowity zakaz stawiania czegokolwiek. I myślę, że główny budynek galerii powstał w tej strefie, gdzie budowa jest dozwolona. A to, że po jakimś czasie od oddania galerii do użytku na jednej ze ścian pojawiło się niewielkie pęknięcie, należy traktować jako przypadek. Budynek znajdujący się po mojej prawej stronie to dawna portiernia kopalni Maria i żeby lepiej zobrazować Wam, jak wyglądał teren znajdujący się za moimi plecami za czasów, kiedy kopalnia funkcjonowała, posłużę się teraz archiwalnym zdjęciem, które pochodzi ze strony polska.org. Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu znajdowała się brama, oryginalna brama wjazdowa na teren kopalni, którą mogliście zobaczyć na tym archiwalnym zdjęciu. Ten budynek w oddali to oczywiście budynek naszej galerii i my teraz wejdziemy na ten teren, który moim zdaniem został wyłączony, że tak powiem, z użytku, teren, na którym nie można budować, ponieważ to właśnie tam mieściło się centrum kopalni. Kopalnia Maria powstała około roku 1875 i nosiła wówczas niemiecką nazwę Tiefbau. Kopalnia posiadała 2 szyby. Szybem wydobywczym był szyb Maria, a szybem pomocniczym Jan Henryk. I oczywiście nazwy tych szybów nie są przypadkowe, bowiem właścicielem kopalni był Jan Henryk XV z rodu Hochbergów. Zatem nazwa szybu pomocniczego to po prostu imię i nazwisko właściciela kopalni. Z kolei nazwa szybu wydobywczego to imię żony Jana Henryka. I żeby nie zagłębiać się w sprawy rodzinne, to ja może tylko tak sprawę uproszczę i wspomnę o tym, że Hochbergowie byli właścicielami Zamku Książ, a znana chyba szerszemu gronu osób księżna Daisy była synową Jana Henryka. Z uwagi na usytuowanie kopalni w centrum miasta po pewnym czasie zaczęło dochodzić do znacznych szkód górniczych, przez co pod koniec lat 30. kopalnia została całkowicie wyłączona z użytku i już nigdy więcej do niej nie powrócono. Obecnie teren kopalni Maria to jedno wielkie pobojowisko. Tutaj wszędzie walają się sterty cegieł, kamieni oraz betonu, a sprawcą tego wszystkiego jest fakt, że pod koniec lat 60. pozostałości kopalni zostały po prostu wysadzone. Jest jednak jedno miejsce, pewien tunel, do którego można wejść i ja za chwilę to uczynię, ale Was przestrzegam przed wchodzeniem do tego miejsca, jeżeli znacie lokalizację tego miejsca, ponieważ okresowo w tym tunelu pojawia się dwutlenek węgla. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, około 200-250 metrów od szybów kopalni Maria. Dodajmy również, że jesteśmy poza terenem Galerii Victoria, a to, co tutaj widzicie, to wejście do naszego nieco tajemniczego tunelu. Tajemniczego, ponieważ nie jest on zaznaczony na żadnych górniczych mapach, a ponadto nie wiemy tak naprawdę, jaką funkcję mógł on spełniać. To, co jako pierwsze rzuciło mi się w oczy, to ta wyryta data. 1951, a nieco poniżej napisy KP oraz rzymska trójka.
Tunel uchodzi nam do Sobięcinki, a więc być może spełniał jakąś funkcję odwadniającą, ale jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że tam w środku gromadzą się naprawdę duże ilości dwutlenku węgla i kolega mojego kolegi podczas eksploracji tego tunelu, no już jakiś czas temu stracił przytomność. A więc jeżeli tutaj traficie, to nie zachęcam urbexowiczów do wchodzenia do środka, ponieważ okresowo tunel wypełnia się niebezpiecznym dwutlenkiem węgla. Ja tam wejdę do środka, ale będzie mnie asekurował kolega. Ponadto oczywiście będziemy wyposażeni w czujnik wielogazowy, a więc kiedy te wartości dwutlenku węgla osiągną niebezpieczne wartości, my się po prostu wycofamy. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wejść tam do środka. Mieliśmy dzień, a zrobiła nam się już noc. Nasze poprzednie wejście nie doszło do skutku, ponieważ w środku napotkaliśmy na bardzo duże ilości dwutlenku węgla, a więc robimy jeszcze jedno podejście. Pogoda teoretycznie jest troszeczkę lepsza, niemniej jednak w środku i tak spodziewam się dwutlenku węgla. Jeżeli natrafimy na duże ilości tego gazu, to oczywiście użyjemy aparatów powietrznych, a ja już nie przedłużając wchodzę do środka, będąc oczywiście wyposażonym w czujnik wielogazowy. Jak widać, tunel jest naprawdę bardzo niski. Myślę, że tutaj 80 cm, metr to jest maks. Wcześniej wspominałem Wam o nieco lepszych warunkach. Oczywiście warunkach pogodowych, bo ilość dwutlenku węgla w takich miejscach jak to w dużej mierze zależy od ciśnienia atmosferycznego, od tego, czy mamy niż, czy też wyż barometryczny, oraz jaka pogoda panuje na zewnątrz. Bo jeżeli tutaj w środku mamy do czynienia z ciepłym powietrzem, a na zewnątrz jest, no powiedzmy, że temperatura ujemna, to wówczas to ciepłe powietrze zaczyna się wydostawać na zewnątrz. Zatem mamy do czynienia w takiej sytuacji z wentylacją grawitacyjną. Przeznaczenie tunelu ciężko tak naprawdę powiedzieć, z uwagi na to, że jest on bardzo niski. Chodzą takie słuchy, że mamy tutaj do czynienia z tunelem technicznym sztolni upadowej, która miałaby się znajdować nad naszymi głowami. Ale tutaj pojawia się pewien problem, bowiem przeleciałem wszystkie mapy górnicze od 1850 do lat tak naprawdę bieżących i ja nie znalazłem w tym miejscu żadnych śladów tak naprawdę górnictwa. Zatem jaką funkcję mógł spełniać ten tunel? No, nad naszymi głowami znajduje się osadnik oraz stara hałda. No i być może ten tunel, zadaniem tego tunelu było odprowadzanie wody z tego osadnika, nadmiaru wody. No ciężko powiedzieć. W miejscu ponadto, gdzie znajduje się ta hałda wspomniana wcześniej, była jeszcze bielarnia. Bielarnia, jak wiadomo, potrzebuje dużych ilości wody, a więc być może ten tunel był wykorzystywany do, nie wiem, spuszczania tej wody z jakiegoś zbiornika, z jakiegoś stawu. No ciężko powiedzieć. Idziemy dalej. Dochodzimy do tego ciekawego miejsca, że tak powiem, ze zdjęcia, bowiem tutaj już widać, że ten tunel kładzie nam się tam, prawda, w lewą stronę, a więc nacisk górotworu jest w tym miejscu już ogromny. Można by rzec, że w tym miejscu człowiek czuje się jak w jakiejś puszce, którą jakaś siła za wszelką cenę próbuje zgnieść. Powietrze powoli robi się ciepłe, a czujnik wielogazowy pokazuje 0,15 dwutlenku węgla oraz 20,6% tlenu. A więc powoli, aczkolwiek rośnie nam ilość dwutlenku węgla. No i teraz tak, co w takim tunelu mógłby robić dwutlenek węgla? Skąd on się w ogóle bierze? No słuchajcie, skoro jeszcze za Niemca u góry mieliśmy do czynienia z hałdą, no to różnego rodzaju gazy przedostawały się po prostu przez szczeliny i tak dalej i wędrowały do najniższego punktu, a tym najniższym punktem jest w tym miejscu po prostu, tutaj po prostu ten tunel. Tak, tutaj ogólnie mieszka lis. I nie...
Ciepło się robi, nie? No. Jak myślicie, czym jest to czarne osmołowanie? Nie wygląda trochę jak jakiś właśnie pył taki węglowy? Wygląda, nie? Coś podobnego było w tym tunelu technicznym. To koło starej co wchodziliśmy? Tak, koło starej kopalni. No i w ogóle z czego on jest zbudowany? Z jakichś bloczków, nie? Nie, to jest wylany żelbet. Wylany? Tak. No to masz normalnie deskowanie i był lany. No i w ogóle jakieś fragmenty po zawiesiach, po jakimś... Na suficie też. No, co jakiś czas w ogóle mijaliśmy takie przerdzewiałe w zasadzie fragmenty. Tutaj jeszcze lepiej widać to, że ten korytarz nam się kładzie w tamtą lewą stronę. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj od pionu jest odchylona ta krawędź. A więc naprawdę tutaj wszystko, grawitacja stara nam się po prostu... Co my tu mamy? Grawitacja próbuje nas tutaj zgnieść. Oj, nieżywy lisek. Nieżywy lisek. I teraz tak, pytanie, co zabiło tego pana liska, bo skoro on tutaj mieszkał sobie okresowo, a 2 lata temu jeszcze żył, no to co go zabiło? No być może padł tak po prostu, został ranny i tak dalej, a być może zabił go dwutlenek węgla. Nie przyznaj, że ci przeszkadzał w eksploracji. Nie, ja się boję, że on mnie ugryzie. I tutaj jest kolejne dosyć ciekawe miejsce, bowiem mamy przewężenie. Bardzo dziwne, sztuczne przewężenie, które chyba zaczęło być z tego miejsca robione. A tutaj mamy wzmocnienia, takie bramki, bym powiedział, jakieś stalowe wzmocnienia. Co to wygląda jak ten? Jak ełpek. Tak, tylko może i ełpek, ale on się tutaj kończą. Tutaj się już chyba zamienia, w ten sposób został wygięty. Tylko pytanie, jak ten tunel wyglądał kiedyś? To mogła być normalnie, mogła być normalna szkolnia, która została zalana betonem. Tak, mogło tak być. Ogólnie ciężko jest jakby... Widzisz mnie, Metek? Tak. Ciężko jest w ogóle jakby przewidzieć, jak ten tunel został zmieniony na przestrzeni lat, bo to, że on teraz tak wygląda, nie znaczy, że wyglądał tak cały czas. No na pewno jakby sprawy nie ułatwia fakt, że on jest strasznie popękany. Tutaj są te wielkie pęknięcia, a tutaj jest ten beton nadlany, czyli jakby sztucznie to okno sztolni zostało przewężone, bo tutaj mamy nadlany beton. Czemu? Czemu ten fragment został zwężony? Mógł być ten, mógł już się deformować mocno. Tak, i dlatego, żeby mniejsza przestrzeń była, żeby dłużej wytrzymał, to mu zmniejszyli to światło. No, mogło tak być. Co my tu mamy z gazami? 13%, 0,13 dwutlenku węgla i 20,7% tlenu, a więc ilości to są naprawdę nieznaczne, malutkie, ale są. Jest strasznie gorąco. Niepotrzebnie ubierałem ten drugi polar. Nie wiem, ile jeszcze drogi przed nami. Ja dzisiaj poszedłem na Stoniaka i przyszedłem tylko w bluzkę. Tak, bo tam u góry było tak, że pierw było płasko i później dopiero zaczynała się góra. Tutaj mamy czaszkę jakiegoś zwierzęcia, tak swoją drogą. Chyba jednego liska. Nawet pająków już nie ma, ale to, co jest najgorsze, to mnie martwi, to moje uda. Jutro. No cholernie bolały zakwasy. Ja wam może tylko pokażę tutaj z tej mojej perspektywy, jak to może wygląda. Spójrzcie, a więc szerokość naprawdę niewielka. Odległość pomiędzy tymi ścianami jest naprawdę niewielka. Wysokość tak samo, a więc ciężko jest się tutaj po prostu poruszać. Cały czas idziemy na kucaka. I gdybym miał butlę, aparat powietrzny, to podejrzewam, że w tym miejscu nie byłbym w stanie się obrócić i w razie jakiegoś zagrożenia się wycofać. A więc dobrze, że trafiliśmy na takie warunki atmosferyczne, że tego dwutlenku węgla jest w tym tunelu bardzo mało, bo przypomnę wam, że kolega mojego kolegi w tym tunelu stracił przytomność i trzeba było go wyciągać. A więc dzisiaj mamy dobre warunki i cieszę się, że udało nam się tutaj w ogóle wejść.
Wydaje mi się, że tutaj robi się coraz wężej. To taki szerokość 1 leon z hakiem tak naprawdę. Fajnie masz, że jesteś wąski. Tak, wąski leon. Ale myślę, że w odległości około 20 metrów, tak wracając do tematu, znajduje się już jakieś pomieszczenie. A więc ja się tylko przyjrzę, czy nie ma tam lisa drugiego. Trzeciego. Tak, jeden zdechły, drugi jego czaszka, a trzeci żywy. Ponieważ jeżeli my jakieś zwierzątko zapędzimy tutaj do rogu, to ono zrobi wszystko, żeby przeżyć. Czaszka numer 3. Tym samym spróbuje nas ugryźć i tak dalej. A wierzcie mi, że nie chciałbym się bujać po szpitalach i próbować po prostu pozbyć się tego cholerstwa, czyli wścieklizny albo czegoś innego podobnego. 20,6% tlenu, 20,5% rośnie nam powolutku dwutlenek węgla, ale są to wartości niewielkie. Halo, halo, lisku. Nie ma liska, ale mamy co? Zanim stanę, może... Ale tu śmierć. Ok. Dwutlenek węgla nam już nie rośnie, a więc odłożę czujnik. O, jest lisek. Tak, następny lisek, on tak śmierdzi właśnie. Tu nie deptaj mnie tak po nim. To w ogóle wejście wygląda dosyć dziwnie, nie? Mnie tak po prawej. Zauważ, że wygląda jakby było jakieś takie przebite. Ani tutaj nie ma jakiejś góry, zamknięcia. Nic. A tutaj mamy wejście na górę. W prawo idzie nam jakaś odnoga. No i teraz pytanie, jaką funkcję mógł spełniać ten tunel? Niski tunel, obetonowany. Do połowy wysokości mamy ślad po pyle węglowym. A więc coś tym tunelem płynęło albo poruszało się powietrze w pewnym sensie, w sensie było wydmuchiwane. Tunel mógł być wcześniej mokry, być może wcześniej coś tędy płynęło, a powietrze, które było zasysane, nawet w sposób grawitacyjny, ten tunel nam tak po prostu osmędziło, że tak powiem. Ale zastanawiający jest fakt, że tutaj mamy, prawda, drabinkę, lichą drabinkę. To nie jest drabinka, która jest przystosowana do ciągłego ruchu ludzi, prawda? Ona jest bardzo cienka i chyba nie podejmiemy próby wejścia tam na górę, ponieważ niektóre szczebelki są łamane i się strasznie chyboczą, a myślę, że tam do góry jest jakieś 5-6 metrów, coś koło tego. I ładny kamyczek wisi. Tak, i na tej ostatniej, ja może teraz zrobię przybliżenie, na tej ostatnim szczebelku, najwyższym szczebelku wisi głaz. Jeżeli ten głaz poleci, to będzie problem. A tak się składa, że mój kolega kiedyś tam był i ma bodajże zdjęcie tej prawej odnogi, bo tam mamy odnogę w prawo. I teraz Wam pokażę, jak ta odnoga wygląda. Według opowieści kolegi wysokość tego tuneliku wynosiła zaledwie 70 cm, ale najwidoczniej ludzie mogli się nim poruszać, ponieważ na zdjęciu możemy dostrzec drabinkę. Zdaniem kolegi po około 7-10 metrach tunelik kończy się zawałem. A więc pozostaje pytanie, jaką funkcję spełniał ten tunel? Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to śmiało piszcie w komentarzu pod tym filmem. Ok, moi drodzy, ja już jestem na powierzchni i zgodnie z nowym, starym zwyczajem będę się z Wami żegnał, będąc już tutaj poza tym miejscem potencjalnie niebezpiecznym. A więc mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak było, to zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was również do subskrybowania tego kanału, żebyście mogli być na bieżąco. No i informuję, że w opisie pod tym filmem, pot się ze mnie leje, informuję Was o tym, że w opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców, ale o tym już zapewne wiecie. A więc z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego.